Lekcja 1. Kandydaci w wyborach. Gdy zbliżały się wybory, wśród społeczeństwa pojawił się kandydat cieszący się dużym zainteresowaniem. Tak, to ciekawe, jak potrafią wpływać na opinię publiczną podczas kampanii. W miarę zbliżania się prawyborów czołowi republikanie martwili się, kogo poprzeć. To prawda, często muszą stanąć po stronie kogoś, kto może zjednoczyć partię. Dokładnie. Znalezienie kandydata cieszącego się dużym zainteresowaniem może być dość trudne. Zwłaszcza w podzielonym klimacie politycznym ważne jest, aby dokonać mądrego wyboru. Ciekaw jestem, jak potoczą się te wybory i jak będą miały wpływ na przyszłą politykę. Ja też. Każde wybory w znaczący sposób kształtują kierunek rozwoju kraju. Bądźmy na bieżąco informowani o kandydatach i ich platformach. Lekcja 2. Zabytki. Czy zauważyłeś, ile ciekawych punktów orientacyjnych stoi na naszej drodze? Tak, uwielbiam odkrywać nowe miejsca podczas spacerów. Jak myślisz, co możemy zobaczyć? Jest tam ta stara wieża zegarowa, która istnieje od wieków, to całkiem charakterystyczne. Och, widziałem to. To taka piękna struktura. Co jeszcze jest? Zaraz potem miniemy uroczą kawiarnię słynącą z ciastek. Ciasta brzmią kusząco. Czy mają miejsca do siedzenia na zewnątrz? Tak, robią to. To piękne miejsce na relaks i podziwianie widoków. Może następnym razem wybiorę się tam na kawę. Jakieś inne punkty orientacyjne? Oczywiście wzdłuż ścieżki zobaczymy też zachwycający park z rzeźbami. Lekcja 3. Zapytanie o cenę taksówki. Widzimy, że w pobliżu jest postój taksówek. Czy jest stała opłata za taksówkę na lotnisko? Tak, zazwyczaj jest ustalona stawka, co ułatwia podróżnym. Wspaniale jest to wiedzieć. Pomaga to uniknąć niespodzianek po przyjeździe. Dokładnie. Cała opłata zapewnia spokój ducha, zwłaszcza gdy się spieszysz. Zgadzam się. To jedną rzecz mniej, o którą musisz się martwić podczas podróży. Ponadto jest to wygodne rozwiązanie, jeśli chodzi o planowanie wydatków na podróż z wyprzedzeniem. Z pewnością. Przed wyjazdem skonsultujmy się z kierowcą, aby potwierdzić cenę. To brzmi jak solidny plan. Cieszę się, że aktywnie podchodzimy do tej sprawy. Absolutnie. Posiadanie informacji zawsze sprawia, że podróżowanie staje się płynniejsze. Lekcja 4. Plany podróży. Kiedy planujesz podróż? Chciałbym wyjechać 8 lipca. To dla mnie idealny czas. To brzmi miło. Czy rozpoczęliście już przygotowania? Tak, zarezerwowałem lot i teraz szukam zakwaterowania. To świetnie. Znalezienie dobrego miejsca na nocleg może naprawdę poprawić Twoje wrażenia. Dokładnie. Chcę mieć pewność, że będzie wygodny i dogodnie zlokalizowany. Czy planujesz zwiedzić jakieś konkretne atrakcje po przyjeździe? Zdecydowanie. Mam listę miejsc, które chcę odwiedzić i rzeczy do zrobienia. Wygląda na to, że jesteś gotowy na niesamowitą przygodę. Lekcja 5. Zarządzanie stresem. Stres może być trudny. Ma to kluczowe znaczenie dla ogólnego dobrego samopoczucia. Absolutnie.
Radzenie sobie ze stresem jest niezbędne do utrzymania zdrowego stylu życia. A co z technikami radzenia sobie ze stresem? Czy znalazłeś jakiś, który dobrze się sprawdza? Tak, regularnie ćwiczę uważność i głębokie oddychanie. Brzmią efektownie. Słyszałem, że medytacja może być również korzystna w łagodzeniu stresu. Zdecydowanie. Pomaga oczyścić umysł i odzyskać koncentrację. Powinnam spróbować włączyć niektóre z tych technik do swojej rutyny. Gorąco polecam. Może to znacząco zmienić Twoje samopoczucie. Nie mogę się doczekać odkrywania nowych sposobów lepszego radzenia sobie ze stresem. Lekcja 6. Łody o napędzie parowym. Dużą popularnością cieszyły się łodzie o napędzie parowym z dużymi kołami łopatkowymi, które pchały łódź do przodu. Tak, stanowiły one znaczący postęp w transporcie, zanim samochody stały się powszechne. Dokładnie. Zrewolucjonizowali podróżowanie rzekami i jeziorami, czyniąc je znacznie szybszymi. Wyobrażam sobie, jak ekscytujące musiało być wówczas podróżowanie tymi łodziami. Absolutnie. Doświadczenie pływania po wodzie musiało być ekscytujące. W swoim czasie odegrali kluczową rolę w handlu i handlu. Tak, fascynujące jest obserwowanie, jak technologia kształtuje nasze środki transportu. Dowiedzmy się więcej o historii tych łodzi, brzmi to urzekająco. Bardzo chciałbym. Zagłębianie się w innowacje z przeszłości jest zawsze interesujące. Lekcja 7. Współpraca z zespołem sprzedaży. Tak, współpracowałem z zespołem sprzedaży przy ostatnim projekcie. To brzmi interesująco. Jakie umiejętności zdobyłeś dzięki temu doświadczeniu? Nauczyłem się wiele o komunikacji i pracy zespołowej, które są kluczowe w sprzedaży. Absolutnie. Praca w zespole może naprawdę zwiększyć umiejętności rozwiązywania problemów. Tak, i to nauczyło mnie, jak ważne jest dostosowywanie się do różnych sytuacji. Mogę sobie wyobrazić, elastyczność jest kluczowa w dążeniu do wspólnego celu. Zdobyłem także wiedzę na temat relacji z klientami i sposobów skutecznego angażowania się. To świetnie. Te umiejętności z pewnością przydadzą się w Twoich przyszłych przedsięwzięciach. Nie mogę się doczekać, aby zastosować to, czego się nauczyłem w nadchodzących projektach. Lekcja 8. Rezerwacja z wyprzedzeniem. Zawsze bezpieczniej jest dokonać rezerwacji z wyprzedzeniem, szczególnie w weekendy. Całkowicie się zgadzam. Pomaga to uniknąć niespodzianek i rozczarowań w ostatniej chwili. Dokładnie. Wiele miejsc szybko się zapełnia, szczególnie w dni szczytu. Tak, a zarezerwowanie miejsca z wyprzedzeniem zapewnia spokój ducha. Co więcej, jeśli dokonasz wcześniejszej rezerwacji, możesz nawet znaleźć lepsze oferty. To prawda. Jest to sytuacja korzystna zarówno dla Twojego portfela, jak i harmonogramu. Czy masz zaplanowane jakieś nadchodzące wycieczki, na które musisz zarezerwować wcześniej? Niedługo zastanawiam się nad wyjazdem na weekend, więc na pewno będę o tym pamiętać. Świetnie. Pamiętaj, aby zaplanować wszystko z wyprzedzeniem, aby zmaksymalizować nasze doświadczenie. Lekcja 9. Niezapomniane chwile. Pani świetnie. Zadbajmy o to, aby cieszyć się każdą chwilą tej niezapomnianej podróży. Absolutnie.
Chcę chłonąć każde doświadczenie i tworzyć trwałe wspomnienia. Tak, ważne jest, aby doceniać małe rzeczy po drodze. Całkowicie się zgadzam. Czasami to właśnie te małe chwile znaczą najwięcej. Dokładnie. Niezależnie od tego, czy jest to piękny zachód słońca, czy pyszny posiłek, cieszmy się tym wszystkim. Zrobię mnóstwo zdjęć, żeby przypomnieć sobie nasze przygody. To brzmi idealnie. Zdjęcia to świetny sposób na ponowne przeżycie tych chwil później. Nie mogę się doczekać. Ta podróż będzie dla nas obojga czymś wyjątkowym. Sprawmy, aby była to podróż, którą zapamiętamy na całe życie. Lekcja 10. Nawyki w mediach społecznościowych. Absolutnie. To stało się dość uzależniające. Zdarza mi się bezmyślnie przeglądać strony godzinami. Wiem, co masz na myśli. Podczas przeglądania łatwo stracić poczucie czasu. Tak, i czasami zastanawiam się, ile z tego jest naprawdę korzystne. Dokładnie. Przy tak dużej ilości dostępnych informacji może to być przytłaczające. Staram się ograniczać czas spędzany przed ekranem i skupiać się na bardziej produktywnych czynnościach. To świetny pomysł. Znalezienie równowagi jest kluczowe w dzisiejszym cyfrowym świecie. Tak, myślę, że ustalenie konkretnych godzin w mediach społecznościowych może pomóc. Zdecydowanie. Pociągajmy się nawzajem do odpowiedzialności za dokonywanie lepszych wyborów. Zgadzam się z tym. Razem możemy wykształcić zdrowsze nawyki. Lekcja 11. Przejażdżki widokowe. Jazda przez ruch uliczny i wielopasmowe autostrady obok winorośli i drzew brzoskwiniowych jest taka piękna. To naprawdę jest. Te malownicze trasy sprawią, że każda podróż będzie wyjątkowa. Tak krajobrazy zapierają dech w piersiach i zwiększają ogólne wrażenia z podróży. Uwielbiam to, jak natura może przekształcić zwykłą przejażdżkę w przygodę. Dokładnie. To taka mała ucieczka od zgiełku miejskiego życia. Chętnie wybrałbym się w podróż po tych terenach i zatrzymał się na lokalnych farmach. To brzmi jak fantastyczny pomysł. Świeże owoce i piękne widoki to połączenie idealne. Zaplanujmy już wkrótce weekendowy wypad na zwiedzanie tych malowniczych tras. Nie mogę się doczekać. Będzie to wspaniały sposób na wspólne cieszenie się przyrodą. Lekcja 12. Przekąski na podróż. Czy możesz zabrać ze sobą przekąski i napoje na naszą wycieczkę? Jasne, na pewno przyniosę dla nas trochę chipsów i napojów gazowanych. To brzmi idealnie. Przekąski zawsze uprzyjemniają podróż. Zgadzam się. Posiadanie czegoś do przerzucia podtrzymuje naszą energię. Tak, i miło jest mieć pod ręką coś do przekąszenia, gdy jesteśmy poza domem. Dorzucę też trochę owoców, żeby było zdrowsze. Świetny pomysł. Mieszanka przekąsek sprawi, że wszystko będzie interesujące. Jestem podekscytowany. Sprawmy, aby ta wycieczka była zabawną i smaczną przygodą. Absolutnie. Dobre jedzenie zawsze poprawia wrażenia. Lekcja 13. Troska o innych. Kiedy jesteśmy chorzy, ona jest jak kucharka, gdy przygotowuje dla nas posiłki. To takie słodkie. Posiadanie kogoś, kto się tobą opiekuje, gdy nie czujesz się dobrze, jest pocieszające. Tak, to naprawdę pokazuje, jak bardzo nas kocha i wspiera w trudnych chwilach.
Dokładnie. Miło jest mieć kogoś, kto poświęca czas na wychowywanie innych. Zawsze powtarza, że sprzątanie domu to także jej sposób na okazanie troski. To wspaniała postawa. Tworzenie czystej przestrzeni może naprawdę poprawić humor. Zgadzam się. To niesamowite, jak bardzo uporządkowane otoczenie może wpłynąć na nasze samopoczucie. Pamiętajmy, aby doceniać tych, którzy troszczą się o nas w tak przemyślany sposób. Zdecydowanie. Ważne jest, aby okazywać wdzięczność za ich życzliwość. Lekcja 14. Opłaty historyczne. Był to pierwszy raz, kiedy taki zarzut został postawiony amerykańskiej korporacji. Taki dotyczyło to śmierci kilku osób, co było szokujące. To fascynujące, jak działania prawne mogą kształtować odpowiedzialność biznesu. Absolutnie. Sprawa ta może stanowić istotny precedens dla przyszłych działań. Tak, podkreśla znaczenie odpowiedzialności w praktykach biznesowych. Zastanawiam się, jak wpłynie to na publiczny odbiór danej firmy. Prawdopodobnie wywoła to wiele dyskusji i debat w mediach. Z pewnością obserwujmy, jak ta historia będzie się rozwijać na przestrzeni czasu. Zdecydowanie. To kluczowy moment w etyce korporacyjnej i prawie. Lekcja 15. Wspomnienia na styku. Najbardziej lubiłem porządkować stary kufer, który trzymała na strychu. To brzmi intrygująco. Co tam znalazłeś? Odkryłem kilka starych fotografii i listów, które przywołały wiele wspomnień. Jak nostalgicznie. To musiało być jak podróż w przeszłość. To naprawdę było. Każdy przedmiot miał swoją historię i historię. Uwielbiam sposób, w jaki przedmioty mogą mieć tak emocjonalne znaczenie. Tak, dzięki temu doceniasz przeszłość i ludzi, którzy byli jej częścią. Zaplanujmy, że pewnego dnia posortujemy nasze rodzinne pamiątki. Bardzo mi się to podoba. Byłby to znaczący sposób na połączenie się z naszymi korzeniami. Lekcja 16. Plany na lunch. To świetnie. Czy powinniśmy zabrać ze sobą lunch? Czy znasz jakieś dobre restauracje w pobliżu? Znam kilka fajnych miejsc, które moglibyśmy wypróbować, ale zabranie lunchu mogłoby zaoszczędzić czas. Prawda. Jeśli spakujemy lunch, będziemy mogli cieszyć się nim gdziekolwiek jesteśmy. Tak, ale miło byłoby też spróbować czegoś lokalnego. Zgadzam się. Podejmijmy decyzję na podstawie naszego harmonogramu dnia. Może przyniesiemy przekąski i zdecydujemy się na lunch, kiedy będziemy poza domem? To brzmi jak solidny plan. W ten sposób mamy to, co najlepsze z obu światów. Jestem podekscytowany. Dobre jedzenie zawsze sprawia, że wycieczki stają się przyjemniejsze. Absolutnie. Niech ten dzień będzie pyszną przygodą. Lekcja 17.0. Nawigacja w rzeczywistości. Tak, to prawda. W dzisiejszych czasach trudno określić, co jest prawdą, a co fałszywym nesem. Absolutnie. Krajobraz mediów stał się niezwykle złożony i zagmatwany. Ważne jest, aby zweryfikować informację, zanim uznasz je za prawdę. Zgadzam się. W epoce cyfrowej krytyczne myślenie jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Tak, ufanie wiarygodnym źródłom może pomóc nam przetrwać dezinformację.
Często dwukrotnie sprawdzam fakty z wielu źródeł, zanim wyrobię sobie opinię. To mądre podejście. Pomaga być na bieżąco i mieć świadomość. Omawiajmy dalej te kwestie. Ważne jest, aby pozostać zaangażowanym. Zdecydowanie. Razem możemy promować lepsze zrozumienie i świadomość. Lekcja 18. Robienie świec. To brzmi cudownie. Czy do zrobienia świec potrzebuje specjalnego sprzętu? Tak, będziesz potrzebować kilku podstawowych materiałów, takich jak wosk, chnoty i formy. Widzie. Dobrze wiedzieć, że na początek będę potrzebował kilku konkretnych przedmiotów. Absolutnie. Często można znaleźć zestawy do robienia świec, które zawierają wszystko, czego potrzebujesz. Dzięki temu początkującym, takim jak ja, jest łatwiej. Czy jest to skomplikowany proces? Zupełnie nie. Kiedy już to opanujesz, może to być całkiem przyjemne i relaksujące. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Podoba mi się pomysł tworzenia własnych świec zapachowych. Będziesz się dobrze bawić. Ponadto stanowią świetne prezenty dla przyjaciół i rodziny. Zaplanujmy wkrótce sesję robienia świec. Nie mogę się doczekać, żeby zacząć. Lekcja 19. Budżet podróży. Czy podczas zakupów na wyjazd miałeś na myśli budżet? Tak, miałem przybliżone szacunki, więc nie przesadziłem z niepotrzebnymi przedmiotami. To mądre. Trzymanie się budżetu może naprawdę pomóc w zarządzaniu finansami. Absolutnie. Zbyt łatwo jest dać się ponieść emocjom, gdy jest tak wiele opcji. Zgadzam się. Planowanie z wyprzedzeniem gwarantuje, że będziesz mógł cieszyć się podróżą bez stresu finansowego. Dokładnie. Zawsze odkładam określoną kwotę na zajęcia i pamiątki. To świetna strategia. Pozwala ci trochę zaszaleć bez poczucia winy. Tak, i pomaga mi to ustalić priorytety tego, czego naprawdę chcę doświadczyć podczas podróży. Pamiętajmy o tym, przygotowując się do kolejnych wakacji. Lekcja 20. Zarządzanie stresem. Stresowe chwile mają kluczowe znaczenie dla ogólnego dobrego samopoczucia. Musimy nim skutecznie zarządzać. Absolutnie. A co z technikami radzenia sobie ze stresem, które uważasz za pomocne? Zacząłem regularnie ćwiczyć uważność i ćwiczenia głębokiego oddychania. To brzmi skutecznie. Słyszałem, że medytacja może być również bardzo korzystna. Tak, to naprawdę pomaga oczyścić umysł i zmniejszyć niepokój. Powinnam tego spróbować. Znalezienie sposobu na relaks jest niezbędne w naszym zabieganym życiu. Zdecydowanie. Może to znacząco zmienić sposób, w jaki radzimy sobie z wyzwaniami. Zaangażujmy się we włączenie praktyk zarządzania stresem do naszej codziennej rutyny. Jestem na pokładzie. Razem możemy się wspierać w tej podróży. Lekcja 21. Historia transportu. Dużą popularnością cieszyły się łodzie o napędzie parowym z dużymi kołami łopatkowymi, które pchały łódź do przodu. Tak, stanowiły one znaczący postęp w transporcie, zanim samochody stały się powszechne. Dokładnie. Zrewolucjonizowali podróżowanie rzekami i jeziorami, czyniąc je znacznie szybszymi. Wyobrażam sobie, jak ekscytujące musiało być wówczas podróżowanie tymi łodziami. Absolutnie. Doświadczenie pływania po wodzie musiało być ekscytujące.
w swoim czasie odegrali kluczową rolę w handlu i handlu. Tak, fascynujące jest obserwowanie, jak technologia kształtuje nasze środki transportu. Dowiedziemy się więcej o historii tych łodzi, brzmi to urzekająco. Bardzo chciałbym. Zagłębianie się w innowacje z przeszłości jest zawsze interesujące. Lekcja 22. Doświadczenie współpracy. Tak, współpracowałem z zespołem sprzedaży przy ostatnim projekcie. To brzmi interesująco. Jakie umiejętności zdobyłeś dzięki temu doświadczeniu? Nauczyłem się wiele o komunikacji i pracy zespołowej, które są kluczowe w sprzedaży. Absolutnie. Praca w zespole może naprawdę zwiększyć umiejętności rozwiązywania problemów. Tak, i to nauczyło mnie, jak ważne jest dostosowywanie się do różnych sytuacji. Mogę sobie wyobrazić, elastyczność jest kluczowa w dążeniu do wspólnego celu. Zdobyłem także wiedzę na temat relacji z klientami i sposobów skutecznego angażowania się. To świetnie. Te umiejętności z pewnością przydadzą się w Twoich przyszłych przedsięwzięciach. Nie mogę się doczekać, aby zastosować to, czego się nauczyłem w nadchodzących projektach. Lekcja 23. Rezerwacja taksówki. Widzę, że w pobliżu jest postój taksówek. Czy jest stała opłata za taksówkę na lotnisko? Tak, zazwyczaj jest ustalona stawka, co ułatwia podróżnym. Wspaniale jest to wiedzieć. Pomaga to uniknąć niespodzianek po przyjeździe. Dokładnie. Cała opłata zapewnia spokój ducha, zwłaszcza gdy się spieszysz. Zgadzam się. To jedną rzecz mniej, o którą musisz się martwić podczas podróży. Ponadto jest to wygodne rozwiązanie, jeśli chodzi o planowanie wydatków na podróż z wyprzedzeniem. Z pewnością. Przed wyjazdem skonsultujmy się z kierowcą, aby potwierdzić cenę. To brzmi jak solidny plan. Cieszę się, że aktywnie podchodzimy do tej sprawy. Absolutnie. Posiadanie informacji zawsze sprawia, że podróżowanie staje się płynniejsze. Lekcja 24. Daty podróży. Kiedy planujesz podróż? Chciałbym wyjechać 8 lipca. To dla mnie idealny czas. To brzmi miło. Czy rozpoczęliście już przygotowania? Tak, zarezerwowałem lot i teraz szukam zakwaterowania. To świetnie. Znalezienie dobrego miejsca na nocleg może naprawdę poprawić Twoje wrażenia. Dokładnie. Chcę mieć pewność, że będzie wygodny i dogodnie zlokalizowany. Czy planujesz zwiedzić jakieś konkretne atrakcje po przyjeździe? Zdecydowanie. Mam listę miejsc, które chcę odwiedzić i rzeczy do zrobienia. Wygląda na to, że jesteś gotowy na niesamowitą przygodę. Lekcja 25 ZEO. Współpraca z zespołem sprzedaży. Tak, współpracowałem z zespołem sprzedaży przy ostatnim projekcie. To brzmi interesująco. Jakie umiejętności zdobyłeś dzięki temu doświadczeniu? Nauczyłem się wiele o komunikacji i pracy zespołowej, które są kluczowe w sprzedaży. Absolutnie. Praca w zespole może naprawdę zwiększyć umiejętności rozwiązywania problemów. Tak, i to nauczyło mnie, jak ważne jest dostosowywanie się do różnych sytuacji. Mogę sobie wyobrazić, elastyczność jest kluczowa w dążeniu do wspólnego celu.
Zdobyłem także wiedzę na temat relacji z klientami i sposobów skutecznego angażowania się. To świetnie. Te umiejętności z pewnością przydadzą się w Twoich przyszłych przedsięwzięciach. Nie mogę się doczekać, aby zastosować to, czego się nauczyłem w nadchodzących projektach. Lekcja 26. Poranna pomoc. Dzień dobry. Mam nadzieję, że jesteś gotowy na nadchodzący pracowity dzień. Potrzebuję dzisiaj Twojej pomocy w ważnej sprawie. Dzień dobry. Oczywiście. Zamieniam się w słuch. Czym potrzebujesz pomocy? Mam projekt, który wymaga pewnych badań i myślę, że Twoje spostrzeżenia będą bezcenne. Chętnie pomogę. O co chodzi w projekcie? Chodzi o zaangażowanie społeczności i to, jak możemy ulepszyć inicjatywy lokalne. To brzmi fascynująco. Możemy wspólnie przemyśleć kilka pomysłów. Dokładnie. Wierzę, że uda nam się zaproponować innowacyjne rozwiązania. Zacznijmy od tego, co już wiemy o społeczności. Prawidłowy. Powinniśmy skupić się na ich potrzebach i sposobach skutecznego ich zaspokajania. Lekcja 27. Codzienne połączenia. Życie może czasami wydawać się przytłaczające, prawda? Absolutnie. Trudno wyobrazić sobie dzień bez naszych drobnych czynności, które utrzymują nas na ziemi. Dokładnie. Te rutyny mogą pocieszać ich znajomością. Naprawdę pomagają nam zachować poczucie normalności pośród chaosu. Bez jakiej rutyny nie możesz się obejść. Powiedziałbym, że moja poranna kawa nadaje ton mojemu dniu. Całkowicie się zgadzam. To taki mały rytuał, który przynosi radość. Tak, i to daje mi energię potrzebną do stawienia czoła czekającym mnie wyzwaniom. Skoro już mowa o zadaniach, czy masz zaplanowany pracowity dzień? Lekcja 28. Rozważanie o szczęściu. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy byłabyś szczęśliwsza? Tak, to pytanie skłaniające do refleksji i refleksji nad wyborami życiowymi. Historia pokazuje, jak duże znaczenie dla małych dzieci może mieć otoczenie. Serce pęka, gdy uświadamiamy sobie, że czasami nie mają oni głosu. Dokładnie i naszym obowiązkiem jest dopilnowanie, aby zostali usłyszani. Powinniśmy zabiegać o ich szczęście i dobro. Tak, a świadomość jest pierwszym krokiem w kierunku dokonania zmiany. Absolutnie. Możemy zacząć od podzielenia się ich historiami z innymi. Mogłoby to zainspirować do działania i wsparcia ich potrzeb. Lekcja 29. Utrzymywanie kontaktu. Próbuję połączyć się z domem za pomocą rozmów wideo. To dobry pomysł. To naprawdę pomaga pokonać dystans. Pocieszające jest dla mnie widzieć znajomą twarzę, nawet przez ekran. Dzięki temu separacja wydaje się mniej przytłaczająca. Czy masz jakieś inne sugestie dotyczące utrzymywania kontaktu? A co z wysyłaniem listów i pocztówek? Dodają osobistego charakteru. Uwielbiam ten pomysł. Otrzymanie czegoś namacalnego oznaczałoby tak wiele. Ponadto jest to świetny sposób na dzielenie się doświadczeniami w innym formacie. Dokładnie. To coś bardziej szczerego niż zwykła wiadomość. Lekcja 30. Świeże początki. Łóżka też trzeba zmienić. Muszą mieć czyste prześcieradła. Absolutnie.
Świeża pościel może znacząco wpłynąć na komfort. To jedna z tych prostych przyjemności, o których często zapominamy. Tak, ale naprawdę przyczynia się to do tworzenia spokojnego otoczenia. Uważam, że czysta przestrzeń również pomaga oczyścić umysł. Ja też. To niesamowite, jak bardzo otoczenie na nas wpływa. Zróbmy listę wszystkich obowiązków, którymi musimy się dziś zająć. Świetny pomysł. W ten sposób możemy zachować porządek i skuteczność. Ja zajmę się praniem, a ty zajmiesz się łóżkami. Lekcja 31. Uważne oddychanie. Skup się z powrotem na oddechu. To świetny sposób na skupienie się. W porządku, spróbuję. Jak długo powinienem to robić? Tylko kilka minut na start. To naprawdę może pomóc uspokoić umysł. To brzmi do opanowania. Często zapominam o chwili dla siebie. Łatwo jest dać się wciągnąć w pogoń za życiem. Tak, ale myślę, że włączenie tego naprawdę pomoże. Zdecydowanie. To niewielka praktyka, która może przynieść duże rezultaty. Postaram się, aby stało się to codziennym nawykiem. Warto. To jest duch. Przekonasz się, że poprawia to twoje ogólne samopoczucie. Lekcja 32. Nowe procedury. Na pewno spróbuję. Brzmi jak dobry dodatek do mojej rutyny. To jest właściwe podejście. Próbowanie nowych rzeczy może być odświeżające. Ostatnio chciałem trochę wstrząsnąć sprawami. Wspaniale jest wyjść ze swojej strefy komfortu, prawda? Tak, może to prowadzić do nieoczekiwanego wzrostu i możliwości. Poza tym dzięki temu życie jest ciekawe i pełne niespodzianek. Dokładnie. Czego nowego chciałbyś spróbować? Myślałem o rozpoczęciu nowego programu ćwiczeń. To brzmi ekscytująco. Aktywność fizyczna jest bardzo korzystna. Lekcja 33. Odkrywanie miejsc. Jeśli chodzi o ciebie, zwykle zatrzymuj się na około 10 dni, aby w pełni doświadczyć tego miejsca. To mnóstwo czasu. Pozwala na głębszą eksplorację. Dokładnie. Wystarczy zanurzyć się w lokalnej kulturze. Zgadzam się. Pośpiech w różnych miejscach często oznacza utratę esencji. Jaka jest twoja ulubiona część podróży? Uwielbiam próbować nowych potraw i poznawać lokalnych mieszkańców. Te doświadczenia często pozostawiają trwałe wspomnienia. Naprawdę tak. Wspaniale jest łączyć się z różnymi kulturami. Nie mogę się doczekać naszej kolejnej wspólnej przygody. Lekcja 34. Rozwój handlu elektronicznego. Na rynku globalnym rozwój handlu elektronicznego całkowicie zmienił sposób, w jaki dokonujemy zakupów. Naprawdę tak. Zakupy online dają ogromną wygodę. Tak, konsumenci mogą znaleźć niemal wszystko na wyciągnięcie ręki. To także zmiana zasad gry dla firm. Zdecydowanie. Wiele małych firm rozkwitło w internecie. To ekscytujące widzieć, jak technologia otworzyła nowe drzwi. Oznacza to jednak również większą konkurencję na rynku. To prawda, ale innowacje mogą pomóc firmom wyróżnić się. Dokładnie. Dostosowanie się do potrzeb konsumentów jest kluczem do sukcesu.